Siemanko, dzisiaj konsola PS5 po burzy. Oczywiście co? Lipiec, sierpień. Okresy, w których dosyć często lubi padać, a w tym roku w ogóle pogoda nie rozpieszcza. Dobrze nie wróciłem z nadmorza, a ten deszcz otacza nas centralnie każdego dnia, więc tutaj kolejna ofiara typowo burzliwej pogody. Sprzęt włącza się ponoć na sekundę i ją odcina. Czy tak jest? Nie wiem, podłączę, bo ja tego nie testowałem, ale tak rykoszetem przyjeżdżam, bach, pierwszy sprzęt co po burzy, więc podepnijmy i sprawdźmy, bo nie wiem, czy ona zapala lampkę, czy nie, czy tylko jest pik i cześć. Sprawdźmy. Nie. Słuchaj, tylko pik, a ci nie zapala lampka. Głucho. Ta konsola już była rozbierana u nas, tylko złożyłem ją po to, żeby ona w miarę wyglądała, nie? Także zaraz wam pokażę. Czekajcie, jak to się rozbiera. Wiecie, tydzień czasu człowiek nie był w firmie, to już zapomniał, kurde, jak to było. Więc tak to. Ok, płyta główna. Słuchajcie, bo tak jak mówię, to było bardziej już rozebrane. Na śmieciu coś tam mierzył, ale się nie doszukał nic złego. Chyba. Więc sprzęt po burzy. W przypadku sprzętu po burzy, który generalnie odcina po sekundzie. Opcje są 3, nawet 4. Pierwsza opcja zasilacz. Może być uszkodzony, jasne. Druga opcja transmitter HDMI, jasne. Trzecia opcja, miałem powiedzieć, układ od LAN-u. Niestety w tych konsolach nie ma układu od LAN-u, bo most tym wszystkim zarządza. Także lista możliwości jest w miarę krótka, ale tak czy siak, jeżeli się uszkodzi mostek, no to robi się problem, bo części plus usługa, to cena się robi w miarę wysoka. Ok, najpierw sobie tą płytę pomierzymy, zobaczymy, co jest grane, bo ciężko powiedzieć, nie? Nie wiem. Pyk, to niech sobie tam leży, a my teraz ujęcie na blat i sprawdzimy, co jest grane. Najpierw przydałoby się zobaczyć, czy wszystkie bezpieczniki de facto są sprawne, więc chociaż nie, z bezpiecznikami to jest też tak czasami, że wiecie, jest tak, że jego rezystancja niby jest 0 ohmów, a on czasami nas robi w balona, więc ja teraz podłączę sobie zasilacz nasz do płyty głównej, puścimy 12 V na laminat. O, tutaj podepinamy go, cyk, zasilanko puszczamy, no i właśnie, ta płyta nie pobiera nic? Na pewno? Jesteś pewien, Spox? Źle wpiąłem jeszcze raz. O! 2 mA pobiera. W sumie możemy podłączyć się do Corada aplikacji i sprawdzić. Mam nadzieję, że aplikacja koradowska zatrybi szybko. Pokaże nam, co jest grane. Chodź tu, baby, come on. O, nie widzi zasilacza. Zasilacz się zbuntował. Dopiero teraz wykryło. Trzeba było wyłączyć i włączyć. Widzicie to? Ale komp go nie widzi. Dobra, nie będzie Corada. Dzisiaj nie będzie Corada na podglądzie, bo niestety coś tu nie działa. Tak czy siak, tak jak wspominałem wcześniej, podłączmy sobie zasilanie, to mamy, ok. Teraz miernik w rączkę, ustawmy go na woltomierz i sprawdźmy ogólnie wszystkie tam, gdzie mamy F, nie? Mamy F5401, czyli fuse, i po kolei lecimy z każdym bezpiecznikiem od lewej górnej strony. Z jednej strony mierzymy i z drugiej 0,080. Czekajcie, bo trzeba jeszcze puścić zasilanie z łaski swej. O, pyk. I po kolei 5 V z jednej strony bezpiecznika i z drugiej strony 5 V. Gitara. Jak byłoby w tym momencie, wiecie, zaniżone napięcie, to sugerowałoby, że faktycznie z tym bezpiecznikiem jest coś nie halo. Gdzie tu jest bezpiecznik numer 2? Nawet go nie widzę. A tu jest, dobra. Linia 12V. Pyk. Z jednej strony, z drugiej jest ok. Kolejny bezpiecznik jest w tym miejscu. 12 V. 12. W
W sumie dziwny prąd pobiera płyta. 1 mA i ona stoi w miejscu i ten prąd się w ogóle nie podnosi. Spora szansa, że jest spalony mostek. Zaraz zobaczymy na termowizji w ogóle, co się będzie działo. Czy będzie dobrze, czy źle. 5 V jest z jednej strony, z drugiej strony jest. Bezpiecznik 12, 12. Czyli tak, te mamy. Czy na BIOSie, właśnie, to jest dosyć istotne pytanie. Czy na BIOSie mamy zasilanie? 3,3 V na 8 nodze od BIOSa jest zasilanie. No to kurde, w sumie jak ona reaguje na włącznik, no to BIOS musi gadać z mostkiem, bo bez tego konsola nie reaguje na włącznik. Ok, z drugiej strony laminatu bezpieczniki są czy nie ma? Nigdy nie pamiętam. Jakiś jeden tutaj jest. Podpisany F7002. 5 V jest. Z drugiej strony tak samo 5 V. Szukamy dalej, szukamy. F. Oczywiście ja w głowie nie mam nigdy tego, co gdzie jest, jak. Więc przyglądam się. Teraz tak. Słuchajcie, jeżeli była burza, walnęło, to de facto którędyś musiało upalić taką konsolę. Ten zasilacz był sprawdzany, chłopaki podstawiali drugi, ta konsola nie gada, więc zasilacz wykluczam. Jeżeli by walnęło od strony LAN-u, to przeważnie ten kondensator będzie wystrzelony, a te rezystory, które mają tam bodajże chyba 22 ohmy, tak strzelam na pamięć, byłyby wystrzelone, byłyby zjarane. A nie, te rezystory mają 74 ohmy względem masy, około 72 w zasadzie. Wy tego nie widzicie, ale trzeba mi zawierzyć. Około 72-75 ohmów mają te rezystory, prawda? No i co dalej? Sprawdźmy, co się dzieje przy module od Wi-Fi. Czy są napięcia 3,3, 1,8, czy co tam jeszcze w ogóle pokaże. Czy będzie coś sensownie, czy niekoniecznie. Tutaj są takie test pointy do mierzenia, więc sprawdźmy. 0, to jest masa. 0, 3,3, 3,3, 3,3, 3,3, 3,3. 0. Zakładam, że punkty pomiarowe miałyby sens, gdybyśmy je, wiecie co, mierzyli oscyloskopem, bo sam miernik pokaże nam stan logiczny 0 bądź 1, natomiast myślę, że w takim wypadku tam jest jakaś komunikacja, gdzie można by to było sensowniej zmierzyć. No i co teraz? Skoro konsola, a właśnie, termowizja. Co nam pokaże termowizja? Spox. Momencik, to jest to ujęcie. Chwila. Sobie ustawmy to jakoś tak bardziej dogodniej. O. Tak, żeby było to w miarę 1:1. Szukamy ostrości. No i de facto patrzcie, ta płyta pobiera 2 mA cały czas, ale kurde, nic się nie nagrzewa. A w PS5 na dzień dobry powinien jakkolwiek wystartować kontroler dysku twardego oraz mostek. Te dwa układy muszą się na chwilę delikatnie podgrzać, chociaż na sekundę. Także zdejmijmy zasilanie, jeszcze raz podam. I co? W tym miejscu gdzieś tam, a to w sumie odbłysk. Mostek, delikatnie po mostku. Widać, że on taki punkt mega słabo, żeby tam coś się grzało, ale coś jest. A tak to ciemno. Termowizja niczego dobrego nie pokazuje. Dobra, w takim układzie idziemy na minionka. Pomierzmy sobie teraz transmitter, okolice, bo prawdopodobnie musiało wejść od strony HDMI zwarcie. Nie wiem, może klient podawał coś na temat czy telewizor spaliło, bo jeżeli wiecie, jest informacja, że spaliło telewizor, no to wiadomo, że HDMI w konsoli też jest w gronie, czy tam w grupie podwyższonego ryzyka i tu jest kuku. Ustawiamy teraz brzęczyk i będziemy sprawdzali względem masy, czy coś jest źle. Najpierw tak, pierwsza dioda Zenera. No i kurde, mamy to. Jesteś pewien, Spox?
No jasne, zobaczcie. Ta dioda jest połączona z tym kondensatorem. Wyostrzmy to. Po lewej stronie mamy masę. Po prawej stronie mamy, dajmy na to, sygnał, ale on jest ściągnięty do masy, więc opcje są dwie. Albo jest zwalnięta dioda, albo jest zwalnięty kondensator, albo jest generalnie zwarcie na tej linii. Dobra, to idziemy w tym układzie do transmitera. Nasz Panasonic MN864739. Powiem Wam tak, na przestrzeni 2 lat, jak są już PS5, to tych układów to my bardzo mało zmieniamy. One się nie psują, więc o wiele lepiej jest wykonana ta konsola względem PS4. Teraz tak, przydałby się miernik do podglądu. Może uda nam się pokazać to jakoś w powiększeniu. O, jak fajnie, nawet będę ja patrzył na to. I pomierzmy sobie rezystancję w tym momencie względem masy na transmiterze. Czy coś tu jest złego? 270 ohmów. Zakładam, że jeżeli tutaj są kondensatory, to oczywiście jest to linia zasilająca. 270 ohmów mało. Mało. Trzeba byłoby teraz mieć wzornik, czyli drugą płytę. O! I zobaczcie. 2,2 ohma względem masy, więc na pewno sekcja zasilająca transmitter i ma rezystancję względem masy 2 ohmy. Ja zaraz tak pokażę Wam inną płytę. Mam tu przygotowaną, czyli de facto PS5, właśnie w której już mówiłem, że ramy były lutowane, procesor był lutowany, a kontroler dysku z tej piątki był wstawiony do tej, co był film na kanale głównym, gdzie podstawialiśmy kontroler i de facto nic to nie pomogło. Ale z kolei pozostałe komponenty typu HDMI, transmitter, wszystko jest miód malina, także idziemy go zmierzyć i sprawdzimy sobie, jaka będzie rezystancja na sprawnej płycie. Jest szansa, że wymienimy tylko jeden układ i się skończy, a jest też opcja, że będziemy szukali igły w stogu siana. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy siak. Zasilanie... zobaczcie. 560 ohmów względem masy na tych środkowych kondensatorach. Na tamtej płycie, na tym kondensatorze było 2 ohmy względem masy, a tu mamy, patrzcie, 6 kiloohmów, 30, rośnie. Super. W takim układzie, żeby nie przedłużać, hoter w rękę, ściągnę sobie ten układ, bo ten układ musi być sprawny i zaraz będziemy robili podmiankę. Nagrzejmy płytę, okrężne ruchy standardowo. Wyłączmy sobie tą kamerę i zabieramy. Chodź maleńki. Dobra. Oryginalny układ z sprawnej płyty ściągnięty. Teraz idziemy na dawcę i zabieramy tego dupka, który prawdopodobnie robi zwarcie. Mam nadzieję. To byłoby dobre. Grzejemy. Come on. Dobra, zszedł. Hota ściągamy, odkładamy na bok, cyk. Teraz od razu, żeby nie marnować czasu, bo nie ma co tutaj, wiadomo, rozczulać się na tym za bardzo. Zmierzymy go sobie oczywiście zaraz. Teraz tak, cynę mieszamy. Pyk. Przygotujemy sobie laminat pod wlot drugiego układu. Ja tych układów nie chcę nadmiernie wygrzewać, bo wierzę w takie teorie, że taki układ łatwo jest, co prawda, przegrzać, więc dlatego tutaj cynę zmienimy. I od tego zacznijmy, nie? O. Pyk. Nawet mało tego, można byłoby użyć cyny niskotopliwej, bo łatwiej jest nam wlutować ten układ, a na niskotopliwej naprawdę przyjemnie się pracuje. No, teraz ten thermal pad, pole masowe, zobaczcie. Mam 315 stopni na JPC, nie daje rady. Dajemy 350 i come on, nagrzewaj, 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 nagrzewaj. O, idzie.
I widzicie, oczyszczenie tego pola no jest trudne. Jest. Nie ma, że nie. Teraz troszeczkę cyny. Gdzie jest nasza cyna? 0,5 mm. Bach. Dajmy mu trochę. Wystarczy. I teraz pobielmy sobie wszystkie te pola od transmisji. No kurde, te laminaty, powiem Wam, z racji, że one są takie dosyć grube, trzeba to grzać hoterem, podgrzewaczem, no kto co ma, nie? W poprzednich generacjach łatwiej się lutowało mimo wszystko te transmitery. Lepiej to szło. Teraz trzeba dłużej nagrzewać laminat. No dobra. Ta kamera mi czasami drażni, ten obraz, tak słabo to widać. Przemyjemy sobie ten laminat, nie? I zrobimy pomiary. Tu zobaczymy, czy zwarcia nagle nie będzie, czy jednak dalej coś tam będzie robiło problem. I znowu miernik w rękę. Przekonamy się. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się tego materiału przycinać, ale nie obiecuję. Nie obiecuję, bo to kurde różnie bywa, nie? Teraz tak. Rezystancja względem drugiego kondensatora. W sumie nie, pierwszego. No i patrzcie, 5 kilo ohmów. 5,2. Tam było więcej, ale z transmitera, więc spoko. Zasilanie kolejne transmitera. 4 kilo ohmy. I też rośnie. Bardzo ładnie, spoko. Sprawdźmy sobie tą diodę. Czy ona ściąga do masy, czy nie? Nie, nie ściąga. O proszę. Fajnie. Teraz zmienimy sobie miernik na test ciągłości diody i zmierzmy sobie diodę. W tą stronę nie ma nic. W drugą. Spadek 0,59. Jest gitara. Dobra. Teraz odwracamy laminat i co? I z tej strony nie ma diod. Dopiero, a tutaj są, sorry, są. Już mówię, nie ma. No, powiem Wam tak, przez to, że tak rzadko się wymienia taki transmitter w PS5, to człowiek de facto nie ma obycia z tym. Ale te diody można sobie pomierzyć, bo to istotne jest. Dobra, bo miernik nam zaliczył delikatnego dropa. Pyk. I znowu sprawdźmy sobie te diody. W tą stronę nic, w tą stronę spadek 0,7. Wygląda to dobrze. 0,75. No i jest, myślę, miodzio. No i w drugą stronę nic nie ma. Jeszcze tak. Tutaj jest 0,5, spoko. Zasilanie 0,3. No, kurde. Powiem Wam tak. Możliwe, że elektrycznie teraz ta płyta będzie chciała rozmawiać i przynajmniej zobaczymy, że płyta pobiera jakiś prąd większy. Natomiast nie wiem, dlaczego ten korad się nie chce odpalić. Franca jedna. Chciałbym Wam to pokazać, no ale no nie gada. Słychać, że Windows robi pip, nie? No come on. Patrz, nie chcę pokazać. Nie chcę. Chcę włączyć aplikację. Nie wykrywa mi podpiętego korada. To jest niedobrze. Nie wykrywa dzisiaj. Obraziło się. No nic. Będziemy bazowali bez podglądu na zasilacz. Tak czasem bywa. Tak być musi. Więc nie przeskoczymy tego. Ale termowizja. Termowizja to jest w sumie najważniejsza, bo co tam, prąd prądem, ale nagrzewanie się i to, czy to elektrycznie zaczyna się grzać, jest dla mnie najważniejsze, więc powiem Wam tak, jest spora szansa, że będzie dobrze, bo prąd z 2 mA skoczył na chwilę na 23, ale dalej stoi. Tak jakby nie było inicjalizacji modułu od Wi-Fi, więc myślę, że ona dalej nie gada, ale próbujmy włączyć. Tutaj mamy takie dwa malutkie kondensatory i jak ściągniemy jeden do masy, to robimy mu zawłącznik. Próbujemy. I co? No i
Nie działa. Elektrycznie płyta się nie budzi. Możemy sobie popatrzeć na prąd, jaki płyta pobiera, bo tego nie wiem. 2 mA. Rośnie do 19 i tyle. Niedobrze. Niedobrze, bo albo jest jeszcze jakieś zwarcie, albo jest spalony mostek. Nawet nie wiem w tym momencie, czy mam jakiś mostek. W sumie z tej płyty właśnie. Kurde, ta płyta już nie ma mostu. Więc też niedobrze. Trzeba będzie coś innego załatwić. I się teraz zastanawiam, co z tym zrobić. No dobra, będziemy mierzyć ją dalej. 2 mA to źle. Źle, ale ona teraz w stand-by'u powinna mimo wszystko na chwilę z tych 2 mA skoczyć na te 150-250 i potem zejść z powrotem na niski pułap. A jeżeli ona tego nie robi, to oznacza, że Syscon BIOS nie gada z modułem Wi-Fi i jest problem. No kurde, niedobrze. Bardzo niedobrze bym powiedział. Kto by się spodziewał? Także... Muszę pomyśleć. Czekaj, zastanawiam się, kurde. Czy tak w ciemno mostek zmieniać? A cóż ja mogę więcej zrobić de facto? Co ja mogę zrobić? No kurde. Kwarc pracuje? 0,9 V jest. 0,9. Skoro w zasadzie, bo to co najważniejsze, tutaj nic się nie nagrzewa, nie? Czyli te pierwsze warunki, w sumie, właśnie, poczekajcie, bo się rozpędziłem. Przecież moduł od HDMI też potrzebuje jakiegoś zasilania, może tu jest przywarcie. Niewykluczone, że tam gdzieś jeszcze jest przywarcie na module i stąd to nie chcę gadać. To zasilanie nie podoba mi się. Sprawdźmy, czy jak odpalimy ją z włącznika, czy podniesie się jakieś zasilanie. 0,9 wskakuje na chwilę, 0,8 i tyle. A na tym kondensatorze od zasilania transmitera jest jakiś 1,8 V, wstaje na chwilę. 0,2, 1,3. Ale i tak jest źle, bo ta konsola za każdym razem chce wystartować po wciśnięciu jednorazowym włącznika. A standardowo trzeba wcisnąć raz, poczekać, znowu drugi raz, więc jest źle. Jest źle. No i co możemy się jeszcze doszukać? Może jakieś rezystancje kolejne. Odepnijmy sobie zasilanie. Pyk. No i sprawdźmy, czy coś tu gdzieś będzie nisko. No bo kurde... Właśnie, może moduł od... To jest dobre pytanie. Zmierzmy sobie kondensatory przy moście. Nie zaszkodzi. A może nam coś powie. Szukamy. I czego się doszukamy? Zawsze jest pytanie, znajdziesz czy nie? Może któregoś zasilania nie ma typu 1,2 V. W sumie w tym miejscu jest jedna przetwornica, w tym miejscu jest druga przetwornica. Możemy sobie to na sucho pomierzyć de facto. Sprawdzimy, czy te zasilania w ogóle wstają. Zróbmy delikatny zoom, cyk. Napięcie, pomiar napięcia, czy tak, 5 V. Liczmy, że to jest wyjście przetwornicy. 2,1 V jest. Kolejny układ mamy tutaj.
1,1 jest, 3,3 jest, 5 V, czyli piątka zasila te układy. Czyli 5 V mamy, 3 V mamy. Takie podstawowe napięcia dla konsoli są obecne. 1,8 V też jest. No niestety, kurde, niedobrze. Bardzo niedobrze. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że w tej konsoli doszło do uszkodzenia płyty głównej po stronie HDMI. Tak wszystko, tak mi intuicja podpowiada i oczywiście pomiary, no bo skoro wcześniej były zwarte kondensatory, teraz nie ma zwarcia po usunięciu tego transmitera, to jest teraz spora szansa, że tak naprawdę przez transmitter przebiło i poszło na mostek, albo druga, gorsza opcja, poszło na procesor. I co trzeba zrobić? W tym wypadku, w dokładnie tym wypadku, trzeba ten most wylutować. Zabieramy go, lutujemy drugi i odpalamy elektrycznie konsolę. I wtedy dowiemy się, czy to w ogóle ma rację bytu. Dzisiaj tego nie sprawdzę, bo nie mam układu. Ej, bez kitu. W sumie na naszym kanale, na jednym i na drugim, mieliśmy już wymianę tych układów. I w zasadzie w takim dokładnie wypadku diagnostyka kończy się w tym momencie, bo wymieniamy ten układ i albo ona zaczyna działać, albo jeszcze coś będzie nie tak z portami USB, czy tam kolejnymi tam portami typu ten z przodu do VR-a, czy tam ten z tyłu od LAN-u, albo w ogóle nie działa. I wtedy jest jasno i klarownie, czyli śmierć procesora APU. No szkoda, szkoda. Myślałem, że dzisiaj będzie lepiej. To tylko pokazuje jedno. Kurde, sprzęt po burzy PS5 nie broni się tak fajnie, bo w przypadku konsol PS3, PS4 to powiem Wam, że przeważnie siadały transmitery, ale mosty rzadko, ale procesor, kurde, a tutaj pierwsza po burzy, no i już ona dalej nie gada. Jest lipa. Nic, kończę na dzisiaj, bo jest w zasadzie późno, ale chcę Wam wstawić jakiś materiał. No i cóż, diagnostyka jakakolwiek zrobiona, szukać dalej nie ma sensu, bo do tej konsoli nie ma ani schematów, dokumentacji. Wszystko, czym operuję, to jest moja wiedza, doświadczenie, które zebrałem na podstawie tych 2 lat. No i tutaj, o ile na tych cewkach po kolei te rezystancje są pewnie w miarę ok, w sumie tego nie mierzyłem. No właśnie, ej. To może na którejś cewce jest po prostu zaniżona rezystancja i w ogóle to nie wstaje. Ale wiecie, tu chodzi też o jeden temat. Jeżeli podnosi nam się linia 3 V, 5 V, no to wiadomo, że te linie nie są obciążone. Czyli zobaczcie, jedna cewka 5-6 kΩ względem masy. Tutaj mamy cewkę od 12 V, 1,3 ohma. Zasilanie procesora 3 ohmy. Właśnie zawsze na tej cewce jest niższa rezystancja, na tej jest wyższa. 26 ohmów w tym wypadku. Kolejne fazy zasilające procesor 200 ohmów na tej cewuszce. Kolejna cewka 4 kΩ i w górę. No czego możemy się jeszcze doszukać? W sumie to mamy jeszcze tą malutką cewkę. No, wysoka rezystancja, ok. To. Fazy procesora zawsze pokazują 0,6 i tak dalej. Wszystkie te rząd tych cewek, oczywiście zwarcie, ale tak to wychodzi w pomiarach. Z drugiej strony najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy mam mostek. Mogę nie mieć po prostu układu, bo gdybym wiedział, że mam, to bym go zaczął zaraz wymieniać. Natomiast w tym wypadku tak coś z tyłu głowy mi podpowiada, że nie mamy układu. Nie mamy układu, więc trzeba będzie zamówić. Także no nie skończymy tego tak, jakbym tego chciał. Wiadomo, chciałoby się wszystko naprawiać, ale jak nie masz części, no to no co zrobisz? Nic nie zrobisz. O, tutaj po kolei 60 ohmów. Na tej cewce 60 ohmów, tak troszeczkę nisko bym powiedział. Daj spok z drugą płytę.
czyli w tym miejscu. O, to już było kombinowane. Sprawdźmy sobie na tej płycie. Poczekajcie, bo tak, na tej płycie pokazuje mi 6 mega ohmów, ale może to jest nie to, może mam tu gdzieś jeszcze jedną płytę, chwila. O, dobra. Mam tu kolejną płytę z PS5. Mam ich tutaj jak na lekarstwo. Zmierzmy sobie na tej płycie. Bo mówię, trzeba mieć wzornik, nie? Jaka jest rezystancja? 59, 60 ohmów na innej płycie. Także fałszywy alarm. Niestety. No kurde, przydałoby się zmienić mostek i sprawdzić, czy ona się podniesie, czy nie. Ale układu brak na ten moment. Tak bywa. Nic. Kończę dzisiaj. Nie zawsze wszystko daje się naprawić od tak, bo do tego trzeba się przygotować. Wiadomo, byłem po urlopie, nie wszystkie układy są zamówione, więc dzisiaj będę miał czas taki dla serwisu, gdzie zamówmy sobie brakujące układy, bo jakby nie patrzeć, nie masz układów, nie wymieniasz, nie zarabiasz. No i nie możesz dokończyć tym samym całej naprawy, więc dobra. Słuchajcie, podsumowując, jeżeli mamy lipiec, sierpień, odłączajcie od sieci elektrycznej to raz i przewodem HDMI. Odłączajcie te kabelki od konsol. Konsola niech sobie stoi na szafce, nie będzie odłączona na noc, bo te burze często mają miejsce w nocy, kiedy śpimy. Pierun walnie i leci. A ten sprzęt właśnie, tak jak wspominałem ostatnio, wcale nie kosztuje de facto 500 zł, tylko taka konsola to jest 2000 niewyjęte. A w tym wypadku robi się problem. Także widzimy się w następnym materiale. Jak nie zapomnę, dam Wam znać, czy po wymianie mostu ta konsola wstała, chyba że ewentualnie w czwartek nagram wymianę mostu jeszcze z tej konsoli, będzie drugi materiał, bo zobaczymy. Muszę załatwić układ. Także dzisiaj dzięki za materiał, łapa w górę bądź w dół, komentarz. Do następnego. Cześć, hej!